Cześć, siemanko. Tak jak wspominałem ostatnio, tutaj się rozwalił zamek. Na początku nie wiedziałem, co się rozwaliło, bo się zaciął zamek, nie chciało otworzyć drzwi. Ani klamką od zewnątrz, ani klamką od środka. No nic, musiałem ściągnąć boczek cały. Tutaj mi się połamał ten taki uchwycik, co tutaj sprężynka taka jest, co to pociąga. Na razie to zamontowałem tak, żeby szyba była w górze normalnie. No bo na szybko nic nie byłem w stanie zrobić z tym. Tutaj wykręciłem zamek. Ogólnie to te drzwi dawno już miałem odpięte całkowicie. Tutaj od tej wiązki. Z tego względu, że bardzo duży pobór prądu był na postoju. Komputer wyczytywał, że te drzwi są otwarte, mimo że były zamknięte, i non-stop, jak sprawdzałem miernikiem akumulator i jak je odłączyłem, to pobór prądu akurat spadł, także tak zostało. Zamek do tego już miałem dawno kupiony. Już kiedyś go kupiłem, jak wymieniałem ten zamek z przodu, to wiedziałem, że żeby kupić ten zamek do tyłu. No i mam nówkę zamek. No i go dzisiaj zamontuję. Nie miałem kiedy się zabrać za to, żeby go zamontować. No ale stary zamek sam się przypomniał, że już pora na niego. Standardowo jak i w tamtym przednim zamku, to wtedy wymieniałem, trzeba przełożyć linkę i trzeba przełożyć ten element, no bo tutaj go nie ma. Nie wiem, czy ten element jest taki trudny do wyprodukowania, ale nie dodają go i w zasadzie w każdym zamku, jaki widziałem, to tego elementu po prostu nie było. No i jeszcze trzeba pamiętać o tej krótkiej lineczce, co tutaj przychodzi do otwierania klamką. Już miałem montować zamek, ale stwierdziłem, że pomaluję tutaj ten środek, tutaj to i to. No tutaj pod boczkiem nie muszę, bo tego i tak nie widać. I tutaj jeszcze to, tutaj tą uszczelkę zdjąłem, tylko kurde, z tą uszczelką to jest taki problem, że te uchwyty jak zostaną tutaj, to tego nie ma jak zaczepić tej uszczelki. Trzeba je wyciągnąć jakoś i wtedy dopiero później wciskać ten. Spróbuję je powyciągać. Nie wiem, na ile mi się to uda. Jak mi się nie uda, no to będę musiał coś kombinować. Może dokupię takie uchwyty. Dobra, zamek mam cały skompletowany. Tutaj zaczepiłem tą linkę ze starego zamka. Tutaj tą drugą linkę. I tutaj jeszcze ten element. Ten, bo go tutaj nie było. A on będzie potrzebny, żeby go później przymocować do tej blachy. W sumie zamek mogę już zamocować na miejsce. No i montujemy zamek. Przykręcamy go na te dwie śruby. To są śruby no na pewno S2, M8. To są te spliny podobne do Torxów. I teraz pyk, zameczek działa. No i cyk, jedno naprawione. Od razu założyłem sobie uszczelkę. No i teraz to tak, kurde, zameczek sobie działa. Zostało do ogarnięcia to. Ten element kupiłem, nie był wcale taki drogi. Na początku nie wiedziałem, jak to założyć. I najlepiej to się zakłada w tym miejscu, że to jest w tym miejscu. Wkładamy to pod skosem, tak praktycznie pod kątem prostym i nakładamy. I tutaj jest taki rand i to wskakuje. Tylko to trzeba najlepiej sobie odkręcić, żeby linki były dosyć luźne, żeby można było to sobie przestawić. Z racji tego, że boczek musiałem ściągać, jak były drzwi zamknięte, to dla innych, co by mieli z tym problem, to tutaj jest śruba w boczku na dole, ona tutaj jest koło siedzenia. Tą śrubkę odkręcamy, delikatnie
podważamy i tutaj na rączce są jeszcze dwie śruby. Trzeba zdjąć tą obudowę z rączki, odkręcić te dwie śruby, pociągamy i boczek nam wyskakuje. Czyli po prostu można w razie awarii zamka można otworzyć to normalnie ze środka samochodu. Tutaj w tym starym poszedł mi ten uchwyt, co tutaj się zaczepia. Podejrzewam, żeby to jeździło na tym jednym. A nie jeździłoby, bo tutaj też jest połamane. Czyli dobrze, że to kupiłem. Tutaj wymontowałem to już. Tu przy okazji, co tu się stało? Co to jest? Tu przy okazji zalutowałem jeden kabel i go zabezpieczyłem, bo był urwany i ten jeden był tutaj przetarty. To też go od razu zaizolowałem. I gitara, ale kurde, co tutaj się stało? Aha, dobra, spoko. To była wtyczka od zamka. A w tym nowym zamku, no przecież jest wtyczka. To po prostu jak demontowałem, to musiałem to urwać. I zapomniałem o tym. No i teraz już się przestraszyłem. Dobra, czyli mogę to dalej montować. Najpierw muszę założyć, wsunąć te linki, szybę i będzie gitara. Podpiąłem sobie wtyczkę, zobaczyć czy to w ogóle działa. Ok, elegancko. Czyli teraz w zasadzie mogę przykręcać tą blachę, bo linki mam już przełożone. Wszystko mam zamontowane. To mogę przekładać tą blachę w sumie. Wtedy szybę trzeba będzie wsunąć tutaj w ten... Kurde, nic tutaj nie widać. Szybę będzie trzeba wsadzić tutaj w ten rowek i tutaj wsadzić taki plastikowy kołek. A zaraz pokażę, jak on wygląda. Coś takiego. To najpierw, to grubsze najpierw wkładamy i potem to cieńsze wciskamy, to się rozpycha i to trzyma szybę. W tamtych drzwiach, w tych drugich od pasażera, właśnie chyba to musiało pęknąć, albo po prostu ktoś tego nie zamontował i z tego względu właśnie tam szyba się nie podnosi i znaczy podnosić się podnosi, ale nie opuszcza jej. Jak opuszczę szybę i ręcznie to zrobię, to wtedy idzie. Tutaj jakby co jest taka zaślepka i jak sobie ustawimy to na sam dół, to tutaj mamy dostęp do tego bolca, co tam trzeba wepchać w szybę, żeby to utrzymywało szybę. Tutaj normalnie to włożymy i wtedy wszystko będzie grało. Wspomniałbym prawie o takiej dość ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, to się nazywa cięgno, a nie wiem jak to się odmienia, ale dobra. Bez tego no w razie czegoś to nie zamknę zamka, bo jeżeli centralny przestanie działać, to zawsze mogę to wcisnąć i drzwi się zamkną, a bez tego no to trochę lipa będzie. Ktoś ostatnio pytał mnie, jak montujemy ten element do otwierania drzwi. Mocujemy go tutaj. Tu jest taki otwór na to. I najlepiej to sobie zrobić tak. Odczepić sobie to, wtyczkę. Teraz przekładamy dopiero ten pręcik i tą linkę. Podłączamy wtyczkę i dopiero to składamy. Zamek sobie poluźniłem, w sumie nie musiałem, ale tak było mi wygodniej do tego dojść, bo nie chciałem tego połamać, bo to takie dosyć delikatne jest. A później trzeba kombinować, żeby to jakoś naprawić. Te uchwyty też są takie już pogniecione, bym musiał tutaj dać śrubki jakieś, żeby to skręcić, ten zamek z tą blachą. Ale wolę tutaj dać trytki, to będzie trzymać. Tutaj, o tą gumę, też miałem tę wtyczkę połamaną. No to przewierciłem tutaj jeden otwór, drugi otwór, trzeci otwór w tym plastiku, on tam siedzi w środku. Wyciągnąłem go, przykręciłem, spiąłem to opaskami
Teraz po prostu założę gumę, znaczy wsadzę wtyczkę, włożę gumę, wcisnę to do środka i to się będzie trzymać. No nie będzie idealnie się trzymać jakoś, ale na pewno nie będzie to odpadać. A patrzyłem taką gumę, kurde, to 115 zł, to mi się nie uśmiecha dać. A używanych za dużo nie znalazłem. To też były jakoś za 50 zł. Także no drogo trochę za taki kawałek gumy. Tym bardziej, że gumę mam całą, tylko to było połamane, ale no, to jakoś ogarnę i będzie dobrze. W sumie tak było najłatwiej wsadzić szybę, bo tylko przesunąłem ją troszkę i wsunąłem. No i dobra, elegancko. Szyba siedzi, później tego kołka. Teraz przykręcę zamek, przykręcę całą blachę. Mówiłem, żeby najlepiej to ściągnąć, tę blachę, żeby wsadzić ten element, ale nie trzeba. Bo to jak sobie o, kurwa! Mówiłem, że tego się nie da wkładać bez rozbierania. Da się, bo jak sobie to, tak jakbyśmy chcieli zamknąć zamek, czyli pociągniemy do siebie, to jest tam dosyć blisko, wsadzamy to, wtedy mocujemy tutaj i dopiero będziemy mocować to. Tylko że u mnie to troszkę było wygięte i przez to jak pociągnąłem to wypadło. Teraz wyprostowałem i mam nadzieję, że nie będzie wypadać, bo będę musiał znowu te drzwi rozbierać. Teraz mocujemy ten elemencik. To jest tutaj u góry. To po prostu tutaj wkładamy. O, tak o. I o, i już to jest zamontowane. To już można sobie tutaj wsadzić. I siedzi. Drzwi otwarte, zamknięte, otwarte, zamknięte. Tutaj mocujemy ten element, który idzie do góry. Tutaj on wychodzi i wchodzi. Zamontowane. Kupiłem sobie jedno takie zapasowe, bo z drugiej strony nie mam, albo spadło. No i kurde, to co było tutaj spadło mi i musiałem to zużyć. Jeżeli tam nie ma, to będę musiał i tak zamówić. Dobra, zakładam zaślepkę i robimy test. Zobaczę, czy wszystko działa. O, co jest? Czemu wyżej nie podnosi? Coś musiało tam przyblokować. Aha, może ten, kurde. Może to kółko, znaczy ta tulejka, co tam wciskałem, może ona gdzieś tam przyblokowała. Dobra, teraz zobaczymy. Elegancko. Na dół. Ok. Drzwi. Zamknięte. Otwarte. Jak to się mówi? Elegancko. Zostaw łapę w górę. Zostaw subskrypcję. A ja postaram się nagrać więcej takich filmików. Może komuś akurat takie drobne robótki się przydadzą. Bo czasami jak coś robię pierwszy raz, to też nie wiem jak się za to wziąć. Ale tak chociaż mogę swoje spostrzeżenia przekazać. Dla przypomnienia, boczek jest montowany tutaj na dole na tą jedną śrubę. I tutaj jak ściągniemy tą osłonę klamki, to tutaj jest jedna śruba, tutaj druga śruba. Na dole jest Torx, a tutaj są śruby na krzyżak. I w sumie cały boczek nam schodzi, bo reszta jest na wcisk. To mi się nie podoba, bo to kurde wisi jak nie wiadomo co. Chyba to będę musiał ogarnąć jakoś, bo to jakoś to tak mi się nie podoba. Jaki materiał by tutaj pasował? Nie może być za jasny, bo zaraz będzie brudny. No tutaj mój syn siedzi, to zaraz będzie tam grzebał. Na koniec zobaczymy, czy to jeszcze w ogóle działa. Otwarte. Zamknięte. Otwieranie szyb z pilota. Działa. Zamykanie. Działa. Dobra. Kończę ten film.
Jedne drzwi ogarnięte. Zamknięte teraz jest. Jedne drzwi ogarnięte. Tutaj też pomalowałem. Już to lepiej wygląda. Biorę się za kolejne drzwi. A mianowicie spadł mi ten kołnierz tutaj, co się montuje, co się przykręca, tą śrubkę na boku i mogę sobie normalnie wyciągać wkładkę i wkładać. Dobra, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, żeby była, jak to się mówi, elegancka robota. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!